Historia Pawiaka. Muzeum Więzienia Pawiak to szczególne miejsce w historii Warszawy i Polski, ponieważ upamiętnia stare warszawskie więzienie, którego niemal cały okres istnienia związany był z martyrologią narodu polskiego i walką o niepodległość. Okres funkcjonowania więzienia, czyli lata 1835-1944, to w zdecydowanej większości czas, gdy w jego murach byli osadzani jako więźniowie polityczni polscy patrioci, którzy wpierw podjęli walkę z rosyjskim zaborcą, a później w okresie okupacji niemieckiej z Niemcami. Budowę więzienia rozpoczęto w 1830 roku, a pierwszych więźniów osadzono 5 lat później. Nowo powstały budynek miał 4 kondygnacje i był usytuowany pomiędzy ulicami Dzielną, Więzienną oraz Pawią. Stąd również nazwa Pawiak, jako przyległa do tego gmachu i całego kompleksu więziennego. Obok części męskiej istniał oddział żeński Pawiaka, do którego przylgnęła potoczna nazwa Serbia. W czasie niemieckiej okupacji Niemcy wykorzystali kompleks więzienny Pawiaka. W więzieniu przetrzymywano członków podziemia schwytanych podczas akcji, ale także przypadkowych przechodniów aresztowanych na ulicy w trakcie łapanki. Na Pawiak trafiały nie tylko pojedyncze osoby, mężczyźni bądź kobiety, ale również całe rodziny z małymi dziećmi, czy przyszłe matki w zaawansowanej ciąży. Więziono tu wybitnych polityków Macieja Rataja, Mieczysława Niedziałkowskiego, Janusza Korczaka, Irenę Sendlerową, złotego medalistę i olimpijczyka Janusza Kusocińskiego, świętego Maksymiliana Kolbę, aktorkę Hankę Ordonównę, harcerza Szarych Szeregów Jana Bytnara i wielu, wielu innych. Warunki egzystencji w więziennych celach były niezwykle ciężkie. 3- bądź 4-krotne przepełnienie, głodowe racje żywnościowe, ustawiczne szykany ze strony bezwzględnych i okrutnych niemieckich strażników oraz ciągłe przeświadczenie o grożącej zewsząd śmierci. Szacuje się, że w latach 39-44 przez więzienie na Pawiaku przeszło około 100 000 więźniów, z czego około 37 000 zostało rozstrzelanych w egzekucjach, a około 60 000 zostało wywięzionych do obozów koncentracyjnych. Kaźń i heroizm osób więzionych na Pawiaku w tym czasie oddają słowa wydrapane na ścianie celi aresztu Gestapo w Alei Szucha. Łatwo jest mówić o Polsce, trudniej dla niej pracować, jeszcze trudniej umrzeć, a najtrudniej cierpieć. W czasie powstania warszawskiego 21 sierpnia 1944 roku Niemcy, uciekając z Warszawy, zaminowali i wysadzili w powietrze kompleks więzienny Pawiaka. Wśród wielu dowodów zbrodni, które zostały pochłonięte przez ruiny, znalazła się również kartoteka więźniów, dlatego prawdopodobnie nigdy nie poznamy imion i nazwisk wszystkich osób więzionych w pawiackich murach. Ważne jest jednak to, że mimo upływu kolejnych lat od momentu zakończenia II wojny światowej cały czas kultywowana jest pamięć o ofiarach tego strasznego miejsca, zwłaszcza tu w Muzeum Więzienia Pawiak. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę Pro Patria Poland Team i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.